Cześć, witajcie w kolejnym wideo na kanale. Dzisiaj trochę niespodziewanie, bo przypadkowo trafił do mnie Poco Pad M1, czyli najnowszy tablet z portfolio Po co mi to? A więc nie przedłużając, po prostu zaczynamy. Poco, czyli czarny i żółty. Tutaj nic się od lat nie zmienia. Jak również opłacalność tych sprzętów, ponieważ jak wiecie, Poco to jest marka Xiaomi, która nie wydaje na marketing, na reklamę, a dzięki temu w danej cenie oferuje absolutnie nie do pobicia oferty. Mamy Dolby Vision i Atmos, to jest plus tego tableta. Poco Pad M1 to jest chyba drugi, jeżeli dobrze pamiętam, tablet dopiero w portfolio Poco. Jest to brandowane Redmi tak naprawdę, z drobnymi poprawkami. Słuchajcie, otwierając opakowanie, mamy naklejki Poco. Mamy też sam tablet. Zaraz zobaczymy, co jeszcze oprócz tabletu. Kabel USB-C do A. Tu jest chyba 33 W, jeżeli dobrze pamiętam. Ładowarki oczywiście w zestawie już nie ma. Mamy papierologię oraz oprócz papierologii narzędzie do wyciągania tacki na karty pamięci, bo tutaj karty pamięci można instalować chyba nawet do 1 terabajta. Tutaj nic nie mamy. Z tej strony też nic nie mamy. I też nic nie mamy. Podejrzewam, że to są wersje na niektóre kontynenty. Tutaj ładowana jest ładowarka, ale niestety Europa jest pozbawiona tej przyjemności. Ładowarkę musicie dokupić sobie sami. A więc pozostaje tablet. Ładny niebieski. Są dwie wersje, szara i blue. Dwa oczka aparatu. Mamy też z drugiej strony, słuchajcie, 12-calowy ekran o sporej rozdzielczości. Spróbujemy włączyć sprzęt. Logo Poco. Zobaczymy, co mamy z boku. Z tej strony mamy port USB. Jak się to będzie widać, USB typu C. Mamy 4 głośniki, port jack audio, 4 głośniki, aby ten Dolby Atmos mógł zadziałać. Z której strony powinniśmy mieć jeszcze, tak, tu jest tacka SIM. Tu mamy głośniej, ciszej. Tu mamy włącznik, wyłącznik. Informacja o tym, że mamy Dolby Atmos. Właśnie kolejne dwa głośniki. I to by było na tyle. Uruchomił się nam HyperOS X. Wybieramy Polskę. Ustawienia też Polska. Umowa użytkownika. Musimy się przez to przeklikać. Możemy przenieść się z iPhone'a bądź z Androida. Damy w tej chwili pomiń. Zanim skonfiguruje się sam tablet, to może najnowsze, najważniejsze parametry Wam przedstawię. 12,1 cala, 120 Hz, 2,5K wyświetlacz. Fantastyczna bateria, 12 000 mAh. Tutaj z tymi 12 to rzeczywiście jest tego sporo. Mamy Snapdragona 7S generacji 4. 4 głośniki i support 27W ładowania oraz ładowania zwrotnego, co oznacza, że możemy też korzystać jako powerbanka, wykorzystać tego tableta i naładować sobie na przykład telefon albo jakiś router, który będzie nam udostępniał internet. No dobrze, konto na razie
Nie będziemy zakładać. Blokady ekranu też nie. Lokalizację, skanowanie też sobie darujemy. Wysyłanie danych diagnostycznych też. Przeglądarkę musimy jeszcze wybrać. No dobrze, niech będzie to rzeczywiście Chrome. I wyszukiwarkę Google, niech będzie. Ale wybór mamy oczywiście szerszy. I słuchajcie, te parametry naprawdę za tą cenę poniżej $300, czyli około 1000 zł, to są bardzo dobre parametry. I teraz tak, czy ten tablet ma jakieś wady? Według mnie do dwóch rzeczy można się ewentualnie przyczepić. Pierwszą kwestią to jest to, że jest to tylko siedmiopółkowy procesor, a nie z serii 8, Snapdragon 8. Natomiast plusem jest to, że zużywa mniej energii, a przy takiej baterii no to już w ogóle będzie bajka, jeżeli chodzi o czasy pracy, bo w pierwszych recenzji to było około 13-14 godzin screen on time, czyli jeżeli wyłączymy jeszcze 120 Hz, to myślę, że godzinę, dwie jeszcze możemy do tego dorzucić. W praktyce, nie wiem, około 15 godzin to jest po prostu niesamowita wartość. 15 godzin czasu pracy na ekranie oczywiście. No i druga kwestia to jest to, że ten ekran jest fantastyczny, to znaczy jest bardzo dobry, może tak, ale nie jest to ekran OLED. Pamiętajcie o wyłączeniu reklam, żeby później ktoś nie narzekał, że ma reklamy. Personalizuj reklamę nie, wyłączamy. Uprawnienia systemu Demon wyłączamy. Wszystko wyłączamy. Łączność Xiaomi, no można to zostawić. Całą resztę proponuję wyłączyć. Wtedy nie będziecie mieli problemów z reklamami w Poco, bo niektórzy narzekają, że tak właśnie jest. Natomiast tutaj mamy ekran, mamy bardzo dobry, ale to jest jednak LCD, nie OLED. To jest druga, nazwijmy to wada, chociaż ja bym powiedział raczej, że cecha i tutaj można byłoby oczekiwać może nieco więcej, ale jeżeli byłby droższy procesor, wyższy procesor, to czas pracy byłby gorszy i cena też byłaby wyższa. Jeżeli mielibyśmy ekran OLED, może trochę też czas pracy by się poprawił, ale i cena by poszła w górę, więc te $300 nie byłoby realne. Gdzieś te oszczędności się musiały, słuchajcie, odbyć i właśnie odbyły się, jeżeli chodzi o procesor i ekran, które i tak według mnie są bardzo, bardzo dobre. Na dzień dobry już nas przywitał, słuchajcie, aktualizacją do HyperOS-a 2.0. Słuchajcie, w tej chwili mamy wersję 2.0.2, a jeszcze nie powiedziałem Wam, jakie tu są parametry. Mamy 8 GB pamięci operacyjnej i 256 GB pamięci masowej, co myślę, że jest w zupełności wystarczającą wartością. Na dzień dobry mamy dostępne 228 GB z tych 256. Gdzieś jest funkcja, słuchajcie, wyłączenia, chyba w dodatkowych ustawieniach, wyłączenia dodatkowego RAM-u i to bym wszystkim proponował. Mamy też drugą, tutaj jest rozszerzenie pamięci, dodatkowe 4 GB dodają. Wyłączcie to, szkoda zajeżdżać, słuchajcie, pamięci wewnętrznej. Dlatego jako pierwsze czynności proponuję wyłączyć rozszerzenie pamięci, żeby nie zajeżdżać pamięci wewnętrznej. 8 GB fizyczne Wam w zupełności wystarczy. No i przeprowadzić oczywiście aktualizację do najnowszej wersji, tak żebyście mieli tutaj wszystko skonfigurowane, dopiero przenosili dane do tableta. Po wszystkich update'ach mamy Androida 15. Na pokładzie mamy w tej chwili HyperOS-a 2.0.2. Zajęte 26 GB pamięci z 256. Sam ekran prezentuje się naprawdę nieźle, pomimo tego, że nie jest to OLED. Co do wydajności, to tutaj nawet odtwarzanie YouTube'a w 4K też nie jest problemem, więc myślę, że ta 700 Snapdragon 7S generacji 4 to jest w zupełności wystarczający procesor. Bateria ładuje się z prędkością 35 nawet W. Nie jest niestety w wersji europejskiej dostarczana w pudełku. Więc tutaj jeżeli chodzi o wszelkie kwestie
parametrowe, to myślę, że one są naprawdę fajnie zrównoważone. Można ewentualnie przyczepić się też do tego, że nie ma żadnego czytnika linii papilarnych, więc tutaj blokada ekranu, kod, hasło, ale nie czujnik w ekranie. Patrząc jednak na parametry tego urządzenia, ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Otrzymujemy dobrze wykonany tablet z bardzo dużą baterią, dobrym ekranem, aż 256 GB szybkiej pamięci UFS, więc tutaj ciężko do czegokolwiek mieć zastrzeżenia. Dodatkowo 8 GB pamięci DDR. Myślę, że parametry na długo będą wystarczające i tutaj z tego, co się orientuję, jest też kilka update'ów obiecanych. W tej chwili Android 15, ale w przyszłości 4 lata wsparcia. Dlatego przy aktualnej cenie tego modelu, czyli już w tej chwili poniżej 1000 zł, a myślę, że cena będzie jeszcze spadać, jest to bardzo dobra opcja jako zakup tableta na kilka kolejnych lat. Dajcie proszę znać w komentarzach, co Wy myślicie o tego typu tabletach, czy używacie, czy zamierzacie nabyć i jakie macie doświadczenia. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Jeżeli natomiast materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Na koniec jeszcze podrzucę Wam kilka innych ciekawych wideo na temat produktów marki Poco. Hej, hej, do kolejnego wideo.